Ahoj, ahoj wilki morskie, witam was w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. Dzisiaj moim oraz państwa gościem jest kapitan Zrebak z drużyny floty Czarnej Perły, do której was gorąco i serdecznie zapraszamy. Kapitan zaprasza was na pokład niszczyciela linii europejskiej, jest to niszczyciel 10 poziomu, niszczyciel Haland. Kapitan zatapia 6 okrętów, trafia torpedami 26 razy, zdobywa bardzo dużą ilość odznaczeń oraz medali, no i robi damage w wysokości 212 943. Moi drodzy, zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie mamy okręty w tej chwili w testach. Za niedługo będziecie mogli nabyć takie okręty do swoich portów i co najważniejsze, robię powtórki waszych przepięknych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja was serdecznie zapraszam do pooglądania tej przepięknej bitwy. No i widzimy tutaj bitwę na niszczycielu 10 poziomu, jest to niszczyciel Haland. Zobaczcie, mamy tutaj zestawienie, jedna łódź podwodna, 4 niszczyciele, 1 krążownik, same pancerniki i do tego jeszcze jest lotniskowiec. Zobaczmy, jak tutaj kapitanowi z drużyny floty Czarnej Perły, do której was serdecznie zapraszamy, uda się zagrać. No zobaczmy, jak to będzie tutaj się wszystko przedstawiało. Kapitan zbliża się do tutaj punktu Charlie, będzie próbował przejmować, zająć ten punkt w towarzystwie niszczyciela amerykańskiego Fletcher. Pokazuje się tam Burgundia. Jest Burgundia. Poszły tutaj w kierunku Burgundii torpedy wystrzelone z niszczyciela Haland. Jest przejęcie tutaj punktu. Czy będzie przejęcie? Zostaje 12 sekund. No. Zobaczmy. 7 sekund, 6 sekund i będzie punkt chyba zajęty. Chociaż nie bardzo, bo ten Fletcher, który tam próbował pomóc w przejęciu tego punktu, został zatopiony przez Shimakaze, czyli już wiemy, że tam jest z drugiej strony Regolo i Shimakaze. Dużo torped. Pancernik Burgundia. W kierunku naszego niszczyciela Halanda zbliża się niszczyciel Regolo. Haland decyduje się wystrzelić torpedy. Tutaj nie celował, tak jak wskaźnik pokazywał, po prostu starał się oddać tutaj strzał na ślepo. Korzysta z tego Haland, że Regolo nie widzi jego i tutaj mógł oddać kilka salw i płyną te torpedy w kierunku dymu. Czy Regolo zostanie trafiony? Stoi on tam w dymie. Jest trafienie 2 torpedami, jest tam zalanie 19 000. Zobaczcie, jest na koncie już naszego Halanda. 2 torpedy w celu. Regolo jednak się tam uratował. Jeszcze Regolo napływa. No zobaczmy. Jest już zatopiony. Pancernik Sojusz oddaje salwę i Regolo na dnie. Zapewne niszczyciel Shimakaze próbuje przejmować tego kapa. Tak tutaj wydaje mi się, bo tutaj przy tym kapie był właśnie była Shimakaze, więc być może ona to jest.
tutaj, no nie daj Boże, łódź podwodna. Kapitan aktywuje tutaj napęd, aby szybko płynąć. Będzie chciał opłynąć tą wyspę i będzie zapewne chciał oddać strzał, chociaż troszeczkę to jest ryzykowne, bo zbliżają się dwa pancerniki i jest właśnie Shimakaze. Wbrew tutaj teorii, że to niszczyciel torpedowy, że ma słabe tutaj artyleryjskie działa, no naprawdę ten niszczyciel potrafi zrobić miazgę z niejednego okrętu. No i zobaczcie, jest trafienie, zobaczcie. Jest zatopienie. Uciekaj, 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 schowaj się tutaj teraz w drugą stronę, odbijaj, żeby nadrzucić tutaj. Ładnie, ładnie, tak jest. Dobrze tutaj się tak to wszystko fajnie ułożyło, bo niszczyciel pozostawił zasłonę dymną i inne okręty i nie widziały tego Halanda. On teraz ma tutaj przewagę, zbliża się bodajże jakiś pancernik w jego kierunku. Haland będzie mógł tutaj skorzystać z tego chyba dymu, o ile skorzysta. No i jeszcze ma tutaj jak na dłoni inne okręty do torpedowania. Jest po lewej stronie Montana, tutaj jest Burgundia. I nie wiem, czy jeszcze Conqueror jest, zobacz, 9 km zbliża się w kierunku Halanda, kolega z drużyny floty Czarnej Perły. I uwaga, jaka będzie decyzja? Czy będzie kapitan na Halandzie próbował torpedować właśnie Burgundię, czy zdecyduje się torpedować Conquerora? No widzę, że tutaj Conqueror odpływa jak najdalej tego punktu. Drugi pancernik decyduje się przejąć tego kapa, dawać. - 48 sekund do załadowania się wyrzutni torpedowych. No i pokazuje się pancernik. Haland płynie do tyłu. Chcę tutaj jakoś ustawić te wyrzutnie torped, aby wystrzelić torpedy w kierunku pancernika. Pancernik będzie dziobował, skraca sobie tutaj kąt i już może niepotrzebnie oddawał strzał. I mamy teraz, zobaczcie, niespodziankę, którą tutaj przyjmie pancernik. Ależ teraz Haland dostaje potężne obrażenie i jest zatopienie. Zobaczcie. Znika Haland. Conqueror Halanda nie widzi. Do punktu T płynie również Montana. Mamy 6 torped już w celu. Za 40 sekund, za 38 sekund będzie już załadowana wyrzutnia torped. No jest tutaj naprawdę na ostrzu noża wszystko. Montana jednak decyduje się, decyduje się wpłynąć na ten punkt, zobaczcie, i będzie wchodził tutaj między te dwie góry. Haland nie wypuścił torpedy, chociaż może teraz poszły torpedy z dwóch wyrzutni. Razem 10 torped w kierunku Montany. No ładnie te torpedy płyną. Czy ta Montana dostanie te wszystkie torpedy? Czy będzie zatopiona Montana? Kapitan pokazuje, jak te torpedy tutaj płyną. Jest wyświecony. No i teraz trzeba uciekać. Jest trafienie jedną torpedą, drugą torpedą. I Montana jeszcze pływa.
No tak jest, zobaczcie. No i będzie chyba zatopienie. I ostatnia salwa jest zatopione, ładnie. No i mamy 4 km, 4 km 700 metrów Conquerora. Conqueror opływa tą wyspę. I to on będzie chciał również, będzie próbował zatopić naszego Halanda, ale nie wiem, czy się to jemu tutaj uda. Tonący okręt jest tu jakąś przeszkodą dla torped od Halanda, gdyż te torpedy mogą trafić, również może być to przeszkodą dla Conquerora, który wypłynie zza wyspy i może utknąć na tym topiącym się, zatapiającym się pancerniku. W sumie pozostały tylko 3 okręty drużyny zielonej. Czerwonej mamy troszeczkę więcej. Zatrzymał się Conqueror. Jeżeli zaświeci się nad nim zielona lampka nad tą nazwą Conqueror, to będzie wiadomo, że Conqueror będzie chciał płynąć do przodu. I w tym momencie może nadziać się na torpedy. Kapitan na Conquerorze zapewne był zainteresowany walką z lotniskowcem i dostał potężne obrażenia. Jest tam zalanie, Conqueror się przed chwilą palił. Zobaczcie. Ach, teraz Haland dostaje tutaj jakieś obrażenia. 13 km jest, moi drodzy, nieprzyjacielski niszczyciel. Płynie on od punktu Bravo do punktu Charlie. Bardzo blisko niebezpiecznie jest krążownik Salem. On chyba się nawet nie spodziewa Halanda. No, w dymie stoi niszczyciel, jak na dłoni. Oby trafić tego Salema. Zobaczcie, w dymie cały czas stoi niszczyciel i ten niszczyciel w ogóle nie jest tutaj zainteresowany. Zapewne nawet nie wiedział, że płynie Haland, że Haland walczył z Salemem. No i teraz zobaczcie, tutaj jest również na dobicie ten niszczyciel w dymie, bo widziałem, zobaczcie, że ma bardzo mało HP. No i teraz, niebezpiecznie się teraz stało, jest kolizja z wyspą. Pancernik i wami płynie i te torpedy są do niego tutaj zaadresowane. Poszły te torpedy w kierunku pancernika japońskiego. Jest samolot, który wyświecił właśnie w tym momencie Halanda i niszczyciel stojący w dymie na pewno zauważył, że zbliża się do niego Haland i będzie prawdopodobnie uciekał. O tak, jest, pokazał się. Odkręca kapitan, kręć, tak jest, ładnie i następne zatopienie. I znowu lotniskowiec. Lotniskowiec zbliża się do Halanda. Haland ma bardzo potężną artylerię przeciwlotniczą. Jeszcze coś tam weszło, zobaczcie, torpedy pancernika. I jest, zobaczcie, zatopiony. I mamy osiągnięcie, Kraken uwolniony. Zobaczcie. Bardzo ładnie, dewastujące uderzenie i mamy jeszcze do tego duży kaliber. No i jest wisienka na torcie, tak jak ja tutaj zawsze mówię, jest i wisienka na torcie. I poszły torpedy. Oj, brakuje tutaj, słuchajcie, tych torped. Bardzo trzeba tutaj uważać, bo te niemieckie
lotniskowcy bardzo mają potężną artylerię dodatkową. Ona bardzo mocno tutaj strzela i może zrobić naprawdę niespodziankę. Idą tam wszystkie torpedy, jest zatopione, jest 6. zatopienie, zobaczcie. Zobaczcie. Bardzo ładnie. No i teraz trzeba przyjąć za wszelką cenę środkowy punkt. Kapitan czym prędzej płynie w ten punkt. Może uda się jemu przyjąć ten punkt, bo niszczyciel gdzieś tam nieprzyjacielski będzie chciał zlikwidować krążownika Yoshino.